Myślisz o założeniu firmy, rozliczaniu się i płaceniu mniejszych podatków w Wielkiej Brytanii? Dzisiaj pokażę Ci, jak założyć firmę Ltd. Limited Company przez internet krok po kroku w mniej niż 30 minut. Ja jestem Luka Dylu i zapraszam Cię na serię Wiedza Codzienna, która jest nam niezbędna. Udzielając się na różnych forach i grupach społecznościowych na temat sprzedaży, często spotkałem się z pytaniami, jak założyć spółkę w Wielkiej Brytanii i czy to się opłaca. Ludzie często są odsyłani do księgowych czy jakichś pośredników, którzy kasują ich niemałe pieniądze za ten proceder. A musimy sobie uświadomić, że Wielka Brytania to nie Polska i założenie spółki nie jest tak skomplikowane, jakby się wydawało. Każdy z nas może to zrobić przez internet. Sam kiedyś przechodziłem ten etap i szukałem informacji wszędzie, gdzie tylko mogłem. Dlatego postanowiłem nagrać poradnik, krok po kroku, jak założyć spółkę przez internet w mniej niż 30 minut. Dzisiaj przejdę ten proces z Wami krok po kroku i zobaczycie, jak wypełnić formularz online i że jest to banalnie proste. A o zaletach prowadzenia firmy w UK powiem Wam na samym końcu. Ale najpierw proszę Was, abyście zasubskrybowali, kliknęli w dzwoneczek i dali łapkę w górę. To pomoże rozwijać się mojemu kanałowi, a jeżeli macie jakieś uwagi lub temat, którym mógłbym się zająć, to zostawcie wiadomość w komentarzu, a ja na pewno wybiorę najciekawszy. Zacznijmy od tego, co to jest firma Ltd. Limited Company. Limited Company jest to angielska spółka, która ma osobowość prawną i jest osobnym bytem podatkowym. Jest ona bardzo podobna do polskiej spółki z o.o., a jedną z różnic jest to, że Limited Company może założyć jedna osoba i być zarówno właścicielem i dyrektorem w firmie. Jako właściciel nie musisz być dyrektorem, ale możesz i wtedy stajesz się pracownikiem firmy, a to daje duże możliwości podatkowe. Pamiętajmy o tym, że zysk spółki nie jest naszą własnością, jest to osobny byt podatkowy. My jako pracownicy dostajemy swoją pensję, a jako udziałowcy dostajemy swoje dywidendy, które są inaczej opodatkowane niż pensja pracownicza. Dlatego opłaca się brać mniejszą pensję, a większe dywidendy. Skoro wiemy mniej więcej, co to jest spółka Limited, możemy przejść do rejestracji online. Ok, zanim to zrobimy, to musicie się jeszcze do tego przygotować. Na wstępie prosiłbym Cię, abyś się skontaktował ze specjalistą, z księgowym czy jakimś doradcą podatkowym, który zna się na przepisach podatkowych w Anglii i w Polsce i przedstawił mu całą Twoją sytuację biznesową i żeby Ci doradził, czy założenie firmy w Wielkiej Brytanii jest na pewno dobrym rozwiązaniem dla Ciebie. Po drugie, upewnij się, że masz siedzibę dla spółki. Może to być siedziba wirtualna lub fizyczna. Siedziba musi być na terenie Wielkiej Brytanii, tylko wtedy spółka może rozliczać się i płacić podatki na terenie Zjednoczonego Królestwa. Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, możesz podać swój adres lub kogoś, kto na to wyraził zgodę. Jeśli nie masz adresu fizycznego, możesz skorzystać z wirtualnego biura, które jest szybkim i powiedzmy w miarę tanim rozwiązaniem. Jest dużo ofert w internecie, gdzie możesz sobie taki wirtualny adres wynająć. Przygotuj też sobie, ile kapitału będziesz wnosił do spółki, ilu będzie udziałowców, jeżeli jeden, to jaki kapitał wnosi, jeżeli kilku, to jak będzie podzielony ten kapitał. Nie ma minimalnej kwoty wkładu dla udziałowców, nie ma też minimalnej ilości udziałów. Wartość udziału może być nawet na poziomie 1 funta. Wszystko zależy od założyciela i indywidualnej sytuacji zakładanej firmy. Jeśli macie już podstawowe informacje, przejdźmy do założenia Limited Company. Jesteśmy na stronie www.gov.uk. Jest to strona rządowa, gdzie m.in. możemy założyć naszą spółkę Limited. Zjeżdżamy sobie w dół. Mamy przycisk Register Now. Klikamy go. I mamy pytanie, czy jest to nasza nowa aplikacja, czy już jakąś mieliśmy i chcielibyśmy ją skończyć. Dla nas to jest nowa aplikacja, dlatego klikamy Yes, później Continue. Na następnej stronie pokazuje nam, że zostanie nam zadane kilka pytań. Klikamy Continue to Questions. Następnie mamy pytanie, czy jesteśmy w stanie zapłacić za aplikację kartą lub systemem PayPal. Jeśli nie macie karty, którą moglibyście zapłacić, zajrzyj do mojego wcześniejszego filmu, gdzie omawiam zasady działania karty Revolut, gdzie możecie sprawnie i tanio wymienić waluty. W tym przypadku, jeżeli możecie zapłacić, klikamy Yes, Continue. Następnie mamy pytanie, czy nasza firma przejmuje jakiś inny biznes. Oczywiście w naszym przypadku nie ma to miejsca, klikamy No i Continue. Kolejne pytanie jest, czy dyrektor lub osoba, która będzie spełniać kontrolę nad firmą,
jest zgłoszona do Secure Register. To jest taki rejestr ochrony danych, ja bym powiedział. Jeśli ktoś miał wcześniej jakieś problemy i potrzebuje się ukryć swoje dane i miejsce pobytu, to jest zgłoszony do takiego rejestru, ponieważ musicie wiedzieć, że w Anglii wszystkie dane dyrektorów firmy są ogólnodostępne. Można wejść na stronę Companies House i można sobie sprawdzić, kto jest dyrektorem, jaki jest wkład firmy, ile firma zarobiła w zeszłym roku. Te wszystkie dane są ogólnodostępne. Dlatego jeżeli ktoś chciałby się ukryć, to musi być w takim rejestrze i wtedy jego dane nie są wyświetlane ogólnie. W naszym przypadku nikt nie jest zgłoszony, czyli klikamy No, Continue. Teraz zostaniemy przekierowani do utworzenia konta na Government Gateway, gdzie dostaniemy swój numer, przez który będziemy mogli się logować do strony w sprawach z naszą firmą. Klikamy Create Government Gateway, User ID. Następnie musimy podać e-mail adres. W moim przypadku będzie to ltdtest@pup.pl i klikamy Continue. Teraz musimy wejść na naszą pocztę i tu prawdopodobnie w spamie mamy Government Gateway Confirmation. Mamy tutaj kod, który musimy sobie skopiować. Oj, przepraszam. Kopiuj. I wracamy na stronę, gdzie wklejamy kod. I klikamy Confirm. Nasz e-mail adres został potwierdzony. Klikamy Continue. I następne pytanie jest o nasze imię i nazwisko. W naszym przypadku będzie to Jan Kowalski. I klikamy Continue. Teraz musimy utworzyć hasło dla naszego konta. Hasło musi zawierać między 8 a 12 znaków, przynajmniej jedną cyfrę, jedną literę i żadnych znaków specjalnych typu hashtag czy małpa. Piszemy sobie tu drugie hasło dla potwierdzenia i klikamy Continue. Następnie będziemy musieli utworzyć słowo, które będzie nam potrzebne w razie zagubienia naszego hasła, żeby odzyskać hasło. Klikamy Continue. Wpisujemy słowo, które musi mieć przynajmniej 6 do 12 znaków, nie zawierać spacji ani żadnych znaków specjalnych i nie zawierać cyfr. Teraz dostaliśmy numer, został on też wysłany do nas na maila. Możemy sprawdzić. Odświeżymy sobie pocztę. Proszę, dostaliśmy nasze User ID. Numer. Wracamy. Ten numer i hasło pozwolą nam na zalogowanie się na stronę, gdzie będziemy mogli załatwiać sprawy związane z naszą firmą. Klikamy Continue i mamy pytanie, który adres e-mail chcielibyśmy używać do tej aplikacji. W naszym przypadku jest to ltdtest. Klikamy Continue i kolejne pytanie, jaka jest nasza relacja do tej firmy. W naszym przypadku będzie to dyrektor. Nie jesteśmy sekretarką, ani księgowym, ani kolegą dyrektora. Czyli klikamy Save i Continue. Czy nasza firma będzie działać dla społeczeństwa? Raczej nie, będziemy biznesowo się zajmować. Klikamy Nie. Save and Continue. Czy nasza firma będzie limitowana przez udziały, czy limitowana przez gwarancje? Są tu dwie różne spółki. Pierwsza jest bardzo powszechna, jest to właśnie zbliżona
do spółki ZOO, druga jest to non-profit, zazwyczaj to są jakieś kluby lub akcje charytatywne. Czyli klikamy Limited by Shares, Save and Continue i kolejne pytanie o imię, o nazwę naszej firmy. Zrobimy sobie tu wiedza. Możemy sobie wybrać, czy końcówka ma być Limited, czy LTD. Stawimy Limited, Save and Continue. I w tym przypadku musimy podać kod pocztowy do naszego adresu, gdzie firma będzie zarejestrowana. Mamy już to przygotowane. Piszę sobie i wybierzemy sobie L1ON. Na przykład numer 1. Znajdź adres. Ja wybieram losowo, to nie będę rejestrował tej spółki tak naprawdę, tylko Wam pokazuję. Weźmiemy sobie Kitchen Street. Save and Continue. Czy adres się zgadza? Tak, zgadza nam się. Confirm and Continue. Następnie mamy pytanie, gdzie nasza spółka Wiedza Limited będzie zarejestrowana, w Anglii i Walii, czy w Północnej Irlandii, Szkocji, czy samej Walii. Będzie to w Anglii i Walii w naszym przypadku. I klikamy Save and Continue. Następne pytanie jest związane z tym, gdzie nasza spółka będzie miała swoją główną siedzibę. Nie mamy tutaj z tym problemu, ponieważ mamy jeden adres. Możemy podać oczywiście inny, gdzie indziej będzie zarejestrowana, gdzie indziej może mieć swoją siedzibę, ale w naszym przypadku jest to sama siedziba, co i adres zarejestrowania. Klikamy Save and Continue. Następne pytanie dotyczy kontaktów z nami. Możemy podać numer telefonu, e-mail lub jakiś inny kontakt telefoniczny. W naszym przypadku zostawimy tylko e-mail i klikamy Save and Continue. Kolejne pytanie, kiedy nasza firma zacznie działać. Oczywiście mamy wybór, ale my tu zaznaczymy z datą, kiedy zostanie założona. I klikamy Save and Continue. Następne pytanie dotyczy 3-miesięcznego okresu przed rejestracją, ponieważ w Anglii możemy prowadzić firmę 3 miesiące bez rejestracji i dopiero później ją zarejestrować, jeżeli będziemy chcieli dalej kontynuować. I pytanie jest związane z tym, że jeżeli mieliście jakieś koszty, nie wiem, pożyczki, czy kupiliście patenty, czy jakieś inwestycje, czy dywidendy były Wam wypłacone, no to wtedy możecie to sobie jeszcze rozliczyć 3 miesiące wstecz, ale w naszym przypadku klikamy nie i Save and Continue. Kolejne pytanie dotyczy tego, czym nasza firma będzie się zajmować. I jeżeli będziecie chcieli sprzedawać na przykład w internecie, to mamy tutaj taki kod na samym dole chyba jest, tak. Sprzedaż przez internet, zaznaczamy. Oczywiście, jeżeli chcecie się zajmować czymś innym, nie wiem, transportem, myciem okien czy handlem na ulicy, musicie znaleźć odpowiedni kod dla swojej działalności. Klikamy Save and Continue. Kolejna strona to jest sprawdzenie i potwierdzenie tego, co wcześniej zaznaczyliśmy, jeżeli sprzedajemy przez internet. Klikamy Confirm and Continue. Kolejne pytanie odnośnie Security Register, ale już wcześniej zaznaczyliśmy, że nie. Tym razem też zaznaczymy. I mamy Save and Continue.
Kolejne pytanie jest o detale dyrektora. Czyli mamy, że będzie to pan Jan, Jan, drugie imię Marek Kowalski. Pytanie, czy dyrektor używał innego imienia w biznesie przez ostatnie 20 lat? Nie używał. Jakiej jest narodowości? Polak. Kiedy się urodził? 1982. I jaki jest zawód dyrektora? Nie wiem, po co to jest potrzebne, ale jest takie pytanie. Wpiszemy mu mechanik i save and continue. Kolejne pytanie. Jaki jest korespondencyjny adres pana Jana Kowalskiego? W naszym przypadku jest to ten sam, chociaż nie musi być. I klikamy save and continue. Następne pytanie. Jaki jest domowy adres pana Jana Kowalskiego? Bo to nie musi być ten sam co korespondencyjny, ale w naszym przypadku jest to ten sam. Klikamy save and continue. Następne pytanie, czy pan Jan Kowalski chciałby otrzymywać przypomnienia na maila? Zaznaczamy, że tak. I save and continue. Kolejne pytanie z dziedziny maili. Którego maila chciałby używać pan Jan Kowalski do otrzymywania przypomnień? Oczywiście jest to w naszym przypadku LTD test. Save and continue. Kolejna strona to jest sprawdzenie i potwierdzenie wszystkich danych, które wcześniej wpisaliśmy. Pan Marek Kowalski, 2 luty 82, Polish, mechanik, adres się zgadza, miejsce życia pana dyrektora jest Anglia, ale jeżeli byśmy podali tu inny adres, to pewnie to była Polska, jeżeli adres polski. Potwierdzamy, gdzie pan dyrektor mieszka i my jako pan dyrektor, bo wcześniej się pytali, kim będziemy, potwierdzamy, że chcemy zostać panem dyrektorem i klikamy Save and Continue. Teraz przechodzimy do działu, gdzie będziemy określać udziały. Klikamy Save and Continue. I pytanie, czy pan Jan Kowalski, dyrektor, będzie udziałowcem firmy. Tak, będzie. I klikamy Save and Continue. Czy chcemy dodać następnego udziałowca? W naszym przypadku nie, ale jeżeli chcecie dodać znajomego, wspólnika, żonę, to klikacie tak i musicie uzupełnić wszystkie dane na niego. Klikamy Save and Continue. Sprawdzamy i potwierdzamy, czy wszystko się zgadza. Udziałowiec, pan Jan Kowalski, adres. Klikamy Confirm and Continue. Pytanie, czy chcemy używać powszechnych takich typów udziałów, czy swoje jakieś określić. My chcemy użyć tych powszechnych, standardowych dla wszystkich. Klikamy Save and Continue. Pytanie, ile udziałów będzie miał pan Jan Kowalski? To od nas zależy, ile ustalimy. Nie ma żadnych limitów. Możemy ustalić, że będzie tylko jeden udział. Klikamy lub więcej, to już od was zależy. I następne pytanie, jaka jest wartość udziałów? Minimalna jest, widzę. Chociaż nie ma minimalnej, ale jest ustalone na 1 funt. My tak klikniemy, możecie ustalić 1000, 10 tysięcy, to już od was zależy, jaki będzie wkład w waszą firmę. Nie trzeba tego wpłacać na konto, także nikt tego nie sprawdzi. I klikamy Save and Continue. I przechodzimy do sprawdzenia naszych udziałowców. Jest tylko jeden, pan Jan Kowalski, z jednym udziałem o wartości 1 funta. I klikamy
Confirm and Continue. Teraz musimy ustalić osobę, która będzie sprawować kontrolę nad firmą. Osoba w tym znaczeniu, że to może być osoba jako człowiek lub może to być jakaś firma, która będzie sprawować władzę. Musimy to teraz określić. Klikamy Continue. Z naszych wcześniejszych wypowiedzi i co wpisaliśmy, wynika, że jest tylko jeden udziałowiec i tylko on może sprawować tą władzę nad firmą. Także klikamy Continue. Pytanie, czy pan dyrektor Jan Kowalski ma prawo nominować i odwoływać dyrektorów w firmie? Oczywiście, że ma, bo jest też jedynym właścicielem. Continue. Sprawdzamy wszystkie dane, które wpisaliśmy dla osoby, która będzie sprawować władzę nad firmą Wiedza Limited. Pan Jan Marek Kowalski. Wszystko nam się zgadza. Adres. I potwierdzamy. I klikamy Save and Continue. Tu mam pytanie, czy chcemy użyć standardowej takiej umowy dla spółki, czy będziemy swoją jakąś napiszemy. W tym przypadku użyjemy standardowego, bo jest spółka jednoosobowa, także nie musimy mieć jakichś skomplikowanych zapisów. Klikamy Save and Continue. Czy potwierdzamy założenie firmy Wiedza Limited. Udziałowiec pan Jan Kowalski. Potwierdzamy. Save and Continue. W tym momencie musimy ustalić elektroniczny podpis dla pana Jana Kowalskiego. Wybierając 3 z tych opcji i podając 3 pierwsze litery, tylko ustalimy elektroniczny podpis. Miejsce urodzenia Warszawa. Panieńskie nazwisko matki to jest Nowak i pierwsze imię ojca. Pierwsze imię ojca Jan. I klikamy Save and Continue. Kolejna lista do sprawdzenia. Kto? Tutaj mamy aplikant, czy jest dyrektorem. Informacje o firmie, czy wszystko się zgadza, czy jest tak jak powinno. Kontakt dla firmy LTD Test. Od kiedy firma działa, od daty założenia. I klikamy Confirm and Continue. Druga strona sprawdzania. Jaka będzie aktywność firmy. Sprzedaż przez internet. Kto jest dyrektorem. Wszystko się zgadza. Kto jest udziałowcem. Jest to firma jednoosobowa, także nie ma dużo tego. Żeby było więcej osób, więcej udziałowców, więcej dyrektorów. Jest to bardziej skomplikowane. I wtedy bym nie polecał tego robić samemu. Raczej oddać to w fachowe ręce. Ktoś, kto wie i nie popełni żadnych błędów. I teraz potwierdzamy i wysyłamy aplikację. O utworzenie firmy. Co nam zostało? Zostało nam tylko jeszcze do zapłacenia jedyne 12 funtów. Oraz mamy tutaj numer, który powinniśmy sobie zapisać, bo jeżeli będą jakieś problemy z aplikacją, to po tym numerze będziemy mogli się kontaktować z Companies House, żeby wyjaśniać ewentualne wątpliwości. Także przechodzimy do płacenia 12 funtów i mamy tu wybór karta Visa, Maestro, American lub PayPal. Tak jak mówiłem, jeżeli macie problem z płatnością w walucie, polecam mój filmik na temat Revoluta. Tam możecie się dowiedzieć, jak wymieniać łatwo, jak zarabiać i jak inwestować z Revolutem. W ten sposób założyliście firmę. Ja tylko jeszcze dodam, że w ciągu 72 godzin, może troszeczkę więcej, dostaniecie z Companies House drogą elektroniczną, czyli na maila, dokumenty potwierdzające założenie spółki. Będzie to umowa spółki i inne takie. I to będzie jako potwierdzenie założenia waszej firmy i od tego momentu możecie zacząć działać. Po około 5 dniach od rejestracji na wasz adres pocztowy
czyli ten realny, przyjdą dokumenty i różne kody. Przyjdzie też numer UTR, który jest takim odpowiednikiem naszego NIP-u dla firm, powiedziałbym, który jest nadawany przez Urząd Skarbowy. I warto też dodać, że wszystkie te dokumenty i kody, które przyjdą, są własnością dyrektora spółki, a księgowy będzie potrzebował tylko niektórych z nich i na pewno się o nie upomni. Oprócz tego zostało Wam jeszcze do założenia konto bankowe na spółkę, które też możecie założyć online, nie ma z tym problemu. Z tego co się orientuję, Lloyds Bank bardzo fajnie w 3 dni można to założyć i idzie to bardzo sprawnie. No i oczywiście znalezienie odpowiedniego księgowego, który Wam to będzie wszystko ogarniał i po tym wszystkim możecie już zacząć działać pełną parą. Aha, jeszcze jedno i najważniejsze, zalety. Ja podam Wam tylko kilka przykładów takich najważniejszych zalet prowadzenia firmy w Wielkiej Brytanii. Są to brak minimalnego kapitału założycielskiego. Zanim nie przekroczysz 80 000 funtów obrotu rocznie, nie musisz się rejestrować na VAT, chyba że Twoja działalność tego wymaga. Kwota wolna od podatku dla dyrektora to 12 500 funtów. Dywidenda wolna od podatku 2000 funtów. Powyżej 2000 funtów dywidendy płacimy tylko 7% podatku. No i ZUS, który wynosi tylko 10% od Twojej pensji. Jest wiele innych jeszcze zalet prowadzenia firmy w Wielkiej Brytanii, ale o tym na pewno Wam powie Wasz księgowy. Z mojej strony to już wszystko. Jak widzisz, założenie firmy przez internet w Wielkiej Brytanii jest banalnie proste i może to zrobić każdy. Jeśli Ci się podobało, to zasubskrybuj, daj łapkę w górę, kliknij dzwoneczek. To pozwoli rozwijać się mojemu kanałowi. Jeśli masz jakieś uwagi lub temat, którym mógłbym się zająć, to zostaw wiadomość w komentarzu, a ja wybiorę najlepszą. I pamiętajmy, wiedza codzienna jest nam niezbędna. Ja jestem Luka Dylu i pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć!